część 3. Moi drodzy, z bezpieczną odległością, Ramek, zatrzymujesz się pod składem materiałów budowlanych. Tutaj Zino, spółka ZO, sklep Warszawa Ursus. Dalej ewidentnie lepiej jest iść pieszo. Jesteśmy na miejscu. Ramek wyłącza swojego vana. Po pierwszy wysiadam z tego. Do widzenia, Ramku. Wendy jeszcze przez chwilę siedzi. Do zobaczenia, Nikita. Kiwam głową i też wychodzę. Ja powoli wstaję i również zmierzam do wyjścia. No jeszcze tak na odchodne żegnaj, Ramku. Miejmy nadzieję, że ten syf, który się odjebał, niedługo się skończy. W ten albo inny sposób. Nadzieja umiera ostatnia, Gabrielu. I nadzieja matką głupich. Ja idę w stronę... Jedę pierwszy. To zrównuję się z nim. A Wendy idzie za nami? Mhm. Wendy... No. Powinniśmy mieć kogoś, kto osłania nasze plecy. Czyli czego ode mnie oczekujesz konkretnie? Zostań tutaj. Jeśli zobaczysz, że wracamy w dużym pośpiechu, no to będziesz mogła szybciej Ramka prosić, żeby motywować. Właśnie, Ramek jakby zostaje w tym samochodzie, czy już odjechał? Zostaje, dobra. Zostaje, tak. Dzięki, Nikita. Powodzenia. I Wendy cię przytula. Wróć żywy. Wzajemnie mu ścisk. Przepraszam. Daję Wendy jeden z tych moich czekanów. A jakbyś mogła dać swój kołek, może się przyda. Wymiana. Daję ci. Okej. No dobrze, wasza dwójka idzie przed siebie. Poruszacie się, moi drodzy, po piaszczystej ziemi. Ja w tym momencie, jeśli mogę, chciałbym się wtrącić. Mhm. Chciałbym użyć niewidocznego przejścia. Sprawdzam swój głód. Nie wzrasta. Mhm. Chcę wysiąść z samochodu, zamknąć go za sobą i podążać w cieniu, obserwując Gabriela i Nikitę. Z dosyć dużej odległości. Około 20 metrów. Zatem wasza okolica to place budowy. Nic tu nie ma. Rozkopana ziemia, ogromne ilości piasku, kamieni, gruzowisk, kontenerów. Powietrze jest zimne, aż wierca się w mózg. O ile jakiś pozostał. Jedziecie teraz ulicą Silikonową. Wasza ulica po lewej to Quo Vadis. Nie, jeszcze jak idziemy, to wyciągam swój telefon i piszę 3 wiadomości SMS. Pierwszą piszę do Ali. Piszę kocham cię. Drugą piszę do Romusa. Piszę miło było, ale pewnie się skończy. Enter.
I trzecią pisze do Wendy. Wybacz, pewnie złamie obietnicę. I enter. Rozumiem, że idziecie dalej przed siebie. Tak. Pewna energia, Nikito, czujesz ją w sobie. Czujesz, że jesteś blisko. Jak nigdy. To jest... Jak to mniej więcej czuję? Jak odczuwam tą bliskość? Czujesz jakby taki wielki, ogromny magnes cię przyciągał w tym miejscu. Idziecie dalej. Zamykam trochę oczy. Mhm. Kurwa, nawet już to czuję. Przyciąga jak czarna dziura, ciągająca coraz bliżej. Idziecie dalej i dalej. Jesteś na ulicy Herbu Okrza. Widzisz przed sobą zrujnowane budynki, zawalone połowicznie, z powybijanymi oknami i z metalowym płotem wysokości 3 metrów. Jeden z nich jest zwalony, więc jeżeli ktoś go kopnie albo pociągnie, opuści się na pewno. Czujesz, że to jest to miejsce. To czuję to w kościach. Oj, Nikita, jak mówiłem, jeśli będę widział, że to idzie w złą stronę, ja spierdalam. Sorry. Ja zostanę tu do końca. Jeśli będzie trzeba, zajmę każdego, kto by chciał iść za tobą. Ciągam do niego rękę. Też. I ściskam mocno. No dobra. Zobaczmy, jaki koniec naszykował. To marne wampirze życie dla nas. Aktywuję waleczność, żeby już zwiększyć swoją siłę w przygotowaniu do... Mój głód wzrasta. Ja się zamieniam w wilka. Też rzucam sobie na głód w takim razie. Nie wzrasta, jest nawet dycha. Bardzo dobrze. Przechodzicie przez ogrodzenie. Mhm. Widzicie przed wami plac. Tak jak opisałem, w otoczeniu są połamane metalowe fragmenty konstrukcji budynków. Budynki też, jak wspominałem, są zawalone. Jest tutaj ogromna hałda gruzu i wszystkiego. Widzisz coś kroczącego, bardzo pokracznie w waszym kierunku. Jakby czekało na was. Ale jakby na pewno nas zauważyło? Nie do końca jesteście pewni. Czy chcecie się schować jakoś? Tak, ja chciałbym się ukryć. Mhm. Możecie pójść na przykład w prawą stronę waszą. Możecie się schować pod budynkami lub możecie spróbować się wdrapać na lewy budynek, na dach. A się na dach pewnie nie wdrapię, więc... Do budynku też raczej nie. Więc jak coś to w lewą stronę. Ja podążę za Gabrielem, cicho stawiając kroki. Czyli chowacie się pod budynkiem troszeczkę tak w środku.
No, To jest prawa strona, jak coś. okej. Dobrze. Poproszę was o rzut na inteligencję oraz tutaj pasowałby niestety okultyzm, więc go nie macie, chyba oboje. Więc jedynie inteligencja. Mhm. To jest jeden sukces. Trzy sukcesy. Nikita, przypominasz sobie, co to może być. Jest to istota tworzona z wielu ciał. Ma 4 ręce, dwie ogromne, takie słoniowate nogi, parę twarzy, taką skrzywioną, wsadzoną w ciało. Gruba istota, wielka. Goła. Widać fałdy tłuszczu i organów wystających z tej istoty. Czy ten magnes, który czułem, pcha mnie do tej istoty właśnie? Niekoniecznie. Dobrze. I co to nas jakby mija? Idzie na naszą stronę, czy... Przechadza się tutaj. Niczym strażnik pilnujący tego miejsca. I jeszcze bym jedną rzecz poprosił Nikitę. Spryt oraz intuicja. 4 sukcesy. Masz dziwne wrażenie, że to, co czujesz, dobywa się z dachu po lewej stronie. To uczucie. Pokazuję gestem Gabrielowi, wskazując moje serce, 2 razy stukając w nie. Później wskazuję na ten dach po lewej stronie. Kiwam łbem. Jesteśmy teraz w budynku po prawej stronie. Wiesz co, to nie do końca jest tak, że wy jesteście w budynku, wy jesteście jakby... Tutaj nie ma ścian, brakuje paru ścian, więc połowicznie. Ale będzie was łatwo zauważyć, jeżeli przejdziecie na lewą stronę. No właśnie chciałem się zapytać, czy można jakoś w miarę niepostrzeżenie przejść na tą lewą stronę? I ile jest pomiędzy tymi budynkami miejsca? Czy te Metrów? odległość? No, około. 20. Mhm. Naprawdę szeptem, cichutko, nachyląc nad uchem wilka. Musimy najpierw zdjąć tą abominację. Jak sądzisz? Kiwnij głową, jeśli tak, pokręć się, jeśli nie. Kiwam głową, że nie. Czy kiwam łbem, że nie? Mamy się przekrać? Kiwam głową, że tak. Dobrze, skojarz mnie. Chcecie się przegrać? Da się przekraść. Okay. Zręczność oraz ukrycie. Czy jak zwiększę swoje kości możliwością zaryzykowania głodem, to później jeszcze mógłbym teoretycznie przerzucić siłą woli, jakby mi nie wyszło? Tak, byś mógł przerzucić, ale tylko jedną kość. Okej. Dobrze, to sobie na razie zwiększę. Zręczność. Przepraszam, twoja zręczność to jest 2, twoje ukrycie to jest 0. Nie możesz nic przerzucić. Jesteś na 2 głodu. To po prostu zwiększę. Sobie. Ja mogę przerzucić jeszcze 3 kości. Punktem siły woli. Dobra, zobaczmy. 1. To chciałbym przerzucić 3 kostki też w tej sytuacji.
Okej. No okej. Czyli to będzie 6 sukcesów. 6 sukcesów, okej. 0 sukcesów, Nikita. Próbowałeś być na tyle opanowany, żeby podążać za wilkiem, ale próbując się wspinać, metalowe belki, które były, rozsypały się, zaczęły upadać dalej, toczyć się. Bestia, istota ta automatycznie spojrzała na was. Rzuciła się pędem w waszą stronę. Ja dobrze zrozumiałem, że są takie metalowe pręty na ziemi, Tak. takie zbrojeniowe. Chwytam w to i chcę po prostu jak improwizowaną włócznię po prostu zatrzymać jej pęd. Czyli wystawiasz przed siebie i trzymasz? Tak. No i wkładając to nadnaturalną siłę, żeby... Istota biegnie, wiszcząc, krzycząc. Igita! Igita! A ty, Gabrielu, co byś zrobił? Jeśli ta istota już się... Nie, chciałbym użyć broni bestii. Rzucę sobie na gut. W razie. Wzrasta mi. I w momencie, jak ta bestia będzie wystarczająco blisko, żeby na nią skoczyć, to chciałbym po prostu na nią skoczyć i ją zaatakować. Bo rozumiem, że ja jestem jakby trochę wyżej, tak? Tak. Ty będziesz miał jakby... Będziesz się wybijał. No dobrze, ale wszystko popróbujmy i jak to rozstrzygniemy. Bestia szarżując ma dużą siłę rozpędową. Ogromną masę. Więc poprosiłbym cię przede wszystkim, Nikito, o kondycję i atletykę. Czy jesteś w stanie utrzymać to w momencie tej szarży? Bo może siła Kondycję tej i bestii atletykę? jest... Kondycja i atletyka. Tak, i czy moja właśnie nadnaturalna siła wynikająca z waleczności coś wpływa na to? Nie, bo to wpływa tylko Okej. na siłę. Dobrze. Ile masz sukcesów? 0. Ja mam sukcesów 4. Więc to wygląda na tyle, że nie jesteś w stanie wbić jej, bo samemu tobie brakuje po prostu fizycznego rozpędzenia się i wbicia tego. To nie jest tak bardzo zaostrzone. Jest po części, ale do tego potrzeba trochę siły. Pręt nie przebija go, za to on spycha cię taką siłą, że właściwie lecisz plecami na resztę tych belek. Boli jak cholera. To będą 2 powierzchowne obrażenia. Gabrielu w międzyczasie. I to jak on już jest na tyle blisko, to ja na niego skaczę. I po prostu chciałbym go drasnąć w jedną z tych twarzy, niech będzie. Dobrze. Na co rzucić? Na swoją... No swoja broń bestii plus no wiadomo... Tak jak masz, normalnie. Okej, no czyli 6 kostek. Tak? Proszę, no to... 5 sukcesów. 5 sukcesów. Twoje pazury rozrywają gęstą, grubą masę istoty, Chciałbym tak? powiedzieć, że mam plus 3 obrażeń, 1 z postaci wilka i 2 za pazury. Czyli mówisz, że jeszcze plus 3 do tego. Tak. Okej, rozrywasz większość jej masy ciała, także widać większość wnętrzności. Bestia krwawi i leje się z niej posoka litrami po prostu. Ale ta posoka jest dziwnie fioletowawa. W międzyczasie ona próbuje cię chwycić, Ja mam jeszcze pytanie. tak? Czy ta istota, tak samo jak wampiry, dzieli powierzchowne obrażenia na pół? Nie.
Okej. Okej. Chciałbym od ciebie rzut, jakby to powiedzieć, na twoją zręczność oraz atletykę. Znowu zapomniałem prefiksu. Ale to będzie 5 sukcesów. I jesteś nie do złapania. Jesteś nie do złapania, kompletnie jesteś wbity pazurami w jego plecy tak, że nie jest w stanie ciebie po prostu złapać, nie jest w stanie się tak wygiąć. Nikita? Chciałbym złapać kolejny pręt i spróbować wbić w te po prostu flaki, te odsunięte miejsce, które Gabriel w postaci wilka. Ona leży, ta istota, czy już stoi? Nie, stoi nadal. Dobrze, no to po prostu chcemy wbić. Dobrze. Siła oraz twoja atletyka. +2 będzie z broni właściwie. W sensie mam dodać jeszcze kolejne 2 kostki z Nie. broni? Nie. Ale waleczność liczy się, tak? No? Tak. To będzie 2 sukcesy. 2 sukcesy. Mhm. Niestety nie jesteś w stanie trafić idealnie i się wbić. Ranisz sam siebie przy tym wszystkim, bo to jednak jest zardzewiałe, metalowe. Po prostu po rękach to będzie 1 punkt powierzchownych obrażeń. Bestia ponownie, istota, szlachta, próbuje wygiąć się na tyle, żeby złapać Gabriela. Gabrielu, twoja zręczność oraz twoja oczywiście atletyka. To jest 0 sukcesów. 4 To jest sukcesy. -1 nawet bym powiedział. Nieprzyjemnie, bo bestia łapie ciebie za twoje łapy i zaczyna tobą naparzać po prostu o ziemię, łamiąc ci kości za kością. Będą 4 powierzchowne obrażenia. Okej. Dobra. Czy mógłbym jej oddać? Jesteś teraz w uścisku tak naprawdę tej bestii, więc możesz się na razie wyrwać i spróbować ją drapać. Tak, albo to- wyjść, albo... To chciałbym spróbować się wyrwać. Mhm. To będzie też twoja zręczność i atletyka. Okej. Dwa O. sukcesy. I masz 1 na kości głodu. Więc jest to kompulsja. Moim kompulsją jest zachowywanie się jak zwierzę. Jestem wilkiem, więc jak na razie sądzę, że Zgadza się. nie jest to większa różnica. Natomiast cierpisz na swoją kompulsję, swojego klanu. I jesteś tym bardziej zwierzęcy. Już byłeś parokrotnie. Wiesz, jak to działa. Jesteś bestią. Nikito, widzisz ślepia Gabriela, wcześniej zwierzęce, normalne jak wilk. Teraz płoną po prostu czerwienią. Wiesz, że jest wściekły. Widziałeś go kiedyś już takiego. Co robisz?
wiem, że jedyną, żeby mu teraz pomóc, to jest uwolnić go od tego, więc porzucam próby wbijania tych bolców w ten i po prostu całą swoją siłę wkładam w pięści, w uderzenie bestii jak najmocniej. Jeszcze raz? Pięścią. Wkładam ją na naturalną siłę. Mhm. To będę chciał Będę chciał zużyć siłę woli, żeby przerzucić te dwie ostatnie. No i to będą 3 sukcesy teraz. 3 sukcesy. Ledwo wystarczające tak naprawdę na tyle, żeby zrobić coś temu mięsnemu potworowi. Chciałbym jeszcze ciebie poprosić o jedną rzecz. Inteligencja oraz spostrzegawczość. Inteligencja... Dwa sukcesy. Okej. Widzisz, że jedna z twarzy, tak jakby główna, przypomina ci kogoś. O zgrozo. Przypomina ci... Aż cię przeraża ta myśl. To jest połowa twarzy wampirka. Gabriel. Nie wiem, czy ty, jeśli mogę, to po prostu go nadal atakować. Przepraszam, wyswobodzić się. Wyswobodzić się? Dobra. Siła oraz twoja atletyka jeszcze. Jeden sukces. Jeden sukces. Zdecydowanie za mało. Jesteś zdany na łaskę Nikity i tego, żeby on ci pomógł. Tymczasem bestia zamachuje się jeszcze raz tobą i twoim ciałem o ziemię. Niczym szmacianą lalką uderza tobą. I to będą... W tym przypadku nie jest w stanie się tak bardzo zamachiwać, bo jest rozcięty. Będzie 1 punkt powierzchownych obrażeń. Nikita. Podając znowu swoją siłę, celuję teraz w tą twarz, która przypomina tą osobę, którą znałem. Jeszcze bym cię o jedną rzecz w tym prosił. Twoja determinacja oraz... Okej, to będą oddzielne rzuty. Determinacja oraz opanowanie. Powstrzymujesz się od tego ataku, bo to było traumatyczne doświadczenie. Wzięcie żywej ludzkiej istoty i po prostu zabicie jej na rozkaz. Tym razem powstrzymujesz się. Chyba że chciałbyś poświęcić swój 1 punkt człowieczeństwa. Zwalczyć swoją wewnętrzną moralność. Nie. W sensie... Nie. Okej. Gabrielu, kolejna próba wyswobodzenia się. O Jezu. Okej, to już jest dużo sukcesów, bo aż 6. Tak, to jest zdecydowanie krytyczny sukces. Co byś chciał zrobić w tym? Bo to jest na takiej zasadzie, że jak ty się wyrywasz, to wręcz pazurami ucinasz mu jedną z jego dłoni. No właśnie. O ile to można nazwać dłonią. Chciałbym, jeśli to jest możliwe, po prostu zacząć go pozbywać kończyn, zaczynając od rąk. To proszę cię jeszcze na twoją siłę i atletykę. Trzeba go porozrywać tym razem, nie podciąć. Okej.
3 sukcesy. 3 sukcesy. A niewystarczająco, ale wystarczająco na tyle, żeby tamtą jedną rękę już mu tak mocno uszkodzić, żeby nie mógł jej używać. Kupa mięsa. Jakby go wyciągnęli wręcz z maszynki do mielenia mięsa. Nikita. Bestia śmierdzi. Znowu zbieram się na uderzenie. Złe słowo. Bestia nie śmierdzi. Bestia jebie po prostu odorem rozkładającego się mięsa. I chcę uderzyć. Dobrze. Dawaj. Dobrze. O. 5 sukcesów. Na tyle to jest wystarczające, że właściwie twoja pięść przełamuje jego kręgosłup w środku, albo cokolwiek, co wygląda jak kręgosłup. Bestia składa się w pół. Zaczyna kaszleć tą fioletową mazią. Nikita właściwie upada koło niej, też na kolana i też normalnie bym się zbierał mu na wymioty. Ten smród, to wszystko, ta konsystencja, jak wbijałem swoją rękę w to, jak ten opór sprawiało. Ja też cofam, zwłaszcza z moim węchem obecnym, to po prostu cofam się od tego truchła. Jestem pewnie cały uwalany w tej posoce, w tym jebiącym płynie, który wypełniało tą maszkarę. Jakby targam po sobie ubranie, które po prostu lepi się od tego wszystkiego. Gabriel. Ja, myśląc jako zwierzę, trochę olewam Nikitę. Zaczynam po prostu węszyć, czy nic innego się nie zbliża. Zwierzęciem jesteś, tym bardziej rozumiesz, co robić. Wszystkie twoje testy socjalne mają -1 do kości, jak coś. Mają Poproszę jeden. cię... Słucham? Mam 1. Chodzi mi... Nie. Wszystkie z prawej kolumny. Poprosiłbym cię o rzut na spryt oraz spostrzegawczość na bazie trochę twojego węchu. Tylko musisz się odsunąć od tego miejsca, bo ta kupa mięsa śmierdzi strasznie. Tak, idę trochę, jak jeszcze pamiętam, to w tą lewą stronę. Mógłbym, ryzykując głód, uleczyć swoje powierzchowne rany? Tak, możesz 1 kość. Znaczy i 1 punkt. 1. Okej, momencik. Leczę sobie 1. Są 4 sukcesy. 4 sukcesy. Wyczuwasz coś z dachu. Ktoś się zbliża. Zeskakuje z dachu. Nikito, Dobra. czujesz tą aurę. Coś znajomego. Coś przyjacielskiego. Czujesz to samo, co czuł Gabriel podczas spotkania twojego stwórcy. Widzisz mężczyznę z dłuższą, troszeczkę taką lekko zakręconą bródką, siwymi włosami, przekrwionymi maksymalnie oczami, ubranego w skórzany szary płaszcz o surowym maksymalnie spojrzeniu.
jak sobie przypominasz z fotografii, to faktycznie jest twój pradziadek. Zaczyna na niego szczekać. Cofając się lekko. Ciągam kołek. Jaki ta... Ty. Udowodniłeś, że potrafisz przejść przez coś takiego. Dobrze. A Nic teraz do ci nie mnie udowadniałem! dołączysz. Teraz Nic! do mnie dołączysz jak posłuszny kundel. Nic ci nie udowadniałem. Jesteśmy spokrewnieni tylko na papierze. Nic mnie z tobą nie łączy. Daję. Pomyśl o władzy. Pomyśl o władzy, którą mógłbyś mieć. Mógłbyś kierować zastępami. Wiem, że jest władza, jak nie głosem ludu. I idę do niego naskokiem. Dobrze. Zręczność. To jest twoja atletyka. Zwiększę sobie kość, ryzykując głód. Mhm. Nie robię się głodniejszy. Teraz. Mhm. Jeden sukces. Lecisz na oślep. Ja mam 2 sukcesy. Lecisz na oślep z kołkiem, a on zatrzymuje twoją rękę przed swoim sercem. Nie podnosi się ręki na starszych. Cały czas zwiększam swoją siłę, jakbym chciał po prostu przełamać jego blokadę. Cały czas pchać. Jesteś słaby, ale możesz być silny. Dołącz do sabatu tak, jak powinieneś. Puszczam kołek i chcę jakby wykorzystać to, że on miał mi opór, stawiał mojej ręki i po prostu uderzyć go w twarz. Czym? Całą siłę, jaką mam. Pięścią. Dobrze. Siła oraz bójka. Znowu zaryzykuję głód dla zwiększenia jednej kości. Cały czas nie robi się głodniejszy. Dawaj go! Przerzucę. Okej. To będzie 3 sukcesy. 3 sukcesy. Nie robi mu to zbyt wiele poza lekkim wgnieceniem jego twarzy właściwie. Bierze twoją rękę. Próbuje ci ją złamać. Ale wyślizgujesz mu się. Co robisz dalej? Masz okazję. Nie docenił cię. On puścił kołek. Cały czas go trzyma. Cały czas go trzyma. Znowu zamachuje się pięścią. Chce zwrócić na niego całą swoją uwagę. Mhm. Bardzo liczę, że ktoś zakradnie się za nim. Znowu zaryzykuję głód dla zwiększenia. Cały czas nie robi się głodniejszy. Dawaj go. Cztery sukcesy. 4 Tak? sukcesy. Potężne... 5. 5 sukcesów. 5. Potężne uderzenie, które definitywnie łamie mu parę kości w jego ciele. Ale czym są takie uderzenia wobec spokrewnionego? Nie są tak potężne jak wobec ludzi. Gabrielu?
Czy ja w trakcie tej całej ich wymiany byłem w stanie się odmienić w człowieka z powrotem? Tak, musiałeś zresztą. Dobrze. W takim razie chwytam do jednej ręki kołek, do drugiej czekan mój. I no niestety, ale jestem zwierzęcy, więc po prostu szarżuję prosto na tą dwójkę i próbuję wbić kołek starszemu Tarkowskiemu. Dobrze. To będzie twoja zręczność oraz bójka. 0 sukcesów. 0 sukcesów. Właściwie jest to krytyczny sukces. Znaczy jest krytyczna porażka. Ale to ja sobie przerzucę w takim razie. A jedynki nie możesz przerzucić w tym przypadku. A, okej. To nevermind w takim razie. A właściwie rzuć jeszcze jeszcze raz na zręczność oraz bójkę. Okej. To jest teraz 4 sukcesy. Oho. Wbijasz kołek Nikicie pod żebra, zadając mu 2 punkty powierzchownych obrażeń. Twoja bestia nie do końca wie, co robi. Po prostu chce do walki. Kurwa mać! I wyciągam mu ten kołek szybko. On próbuje zabrać kołek. Nikito, twoja siła oraz atletyka, bo to jest przeciąganie się cały czas. Ale cały czas waleczność do tego. Tak. Tak. Będzie 4 sukcesy. 4 sukcesy. Zabierasz ewidentnie kołek. Możesz wykorzystać okazję. Teraz albo nigdy. Pozbyć Pięć. się swojego stwórcy. Siła oraz atletyka jeszcze raz. Ramek, jesteś tam w pobliżu, prawda? Znowu zaryzykuję głód. Ja pytam o inną rzecz. Ramek, jesteś w pobliżu, prawda? Obserwujesz tą całą akcję. Zgadza się. Masz wrażenie, że ktoś jeszcze się zbliżył. Wendy, też jesteś pogotowa. Obserwujesz tą finalną walkę. Przerzucę. Nikita, nie możesz przerzucić jedynek. Nie. Cierpisz na kompulsję. Twoją kompulsją jest niszczenie. Chcesz zniszczyć wszystko po to, by wygrać. Po to, żeby mieć swoją zemstę. Zemstę za to, że zostałeś oczerniony przez resztę, przez Gunnara. Go też trzeba zniszczyć, Nikita. Trzeba go zniszczyć, trzeba go połamać, rozciąć na kawałki drobne. Nikicie przez po prostu natychmiastowo pojawia się po prostu jakby cień przez całą jego twarz. Wokół niego powstaje też aura strachu, a przerażenia. Wiesz, że chcesz się pastwić nad ciałem swojego stwórcy, to będzie twój koncept. To będzie twój ruch. Gabriel. No to tym razem chcę zajść od boku, żeby już nie celować Nikicie w ten, tylko od boku, albo w ogóle już całkiem tak prawie, że od tyłu i spróbować wbić ten kołek. Możesz użyć punktu swojej siły woli, żeby spróbować się opanować. O, chciałbym. Siła woli oraz twoja determinacja. Moja obecna siła woli? Okej. 6 sukcesów? Zgadza się. Jesteś opanowany. Wiesz, jak rozróżnić teraz przeciwnika a wroga, więc każda twoja akcja następna będzie spokojna. Dobra. Co zamierzasz zrobić? Tak jak mówiłem, zajść od tyłu, gdzieś tak i po prostu wbić, próbować przynajmniej wbić kołek. Jasne. Twoja siła oraz bójka. Okej. Ciężko jest unieszkodliwić takiego wampira. I
To jest teoretycznie 6 sukcesów, ale niestety z 1 na przodzie. 5 sukcesów. Tak. Wbijasz mu się kołkiem bardzo, ale to bardzo blisko w serce. Także go wręcz troszeczkę paraliżuje, ale nie do końca. Ale zrobiło to bardzo dużo szkód. On wygląda, jakby się rozpadał po części. Sukces może być blisko. Patrzy gniewnie na was, chce wezwać moc krwi. Widać, jak krew sprawia, że pewne jego tkanki zaczynają wracać i się łączyć. Kieruję uwagę na tobie, Gabrielu, by porachować ci kości. Zręczność twoja oraz bójka, poproszę. 1 sukces. 1 sukces. A bym chciał sobie przerzucić 2 kostki. Tak, 2 kostki. Dobrze. Okej, 2 sukcesy. 2 sukcesy. Właściwie to zostajecie w pozycji, w której się siłujecie. Żadne z was nie ma przewagi, natomiast ranicie się wzajemnie. Więc 1 punkt powierzchownych obrażeń. Nikita. Osztuj tego, skurwielu! Chciałem po prostu zaatakować, wejść, po prostu nie obchodzi mnie, że oni są w zwarciu. Chcę po prostu wejść i po prostu jakąkolwiek kończyną wyprowadzić atak. Dobrze. Jaką kończyną wyprowadzasz atak? Bo właśnie nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że oni na parterze się siłują. Tak. Oni tak po prostu rękami, jak zapaśnicy mniej więcej się siłują w tym momencie. Kopa po prostu. Jak najmocniejszego. Okej. Prosto w kręgosłup, dawaj. Dobra. Siła oraz twoja bójka. 3 sukcesy. Te sukcesy. Nie jest to najpotężniejsze uderzenie na świecie, to zdecydowanie. Ale widać, jak jego powłoka coraz bardziej spada i rozsypuje się po prostu w popiół. On próbuje wyjąć kołek znajdujący się w jego piersi. 5 sukcesów. 6 sukcesów. Wyjmuje kołek i momentalnie wbija w Gabriela. Prosto w jego serce. Gabriel momentalnie zostaje sparaliżowany. Przypominają się czasy w mieszkaniu wampirka. Pada na ziemię. Teraz ty, Nikita. Mógłbym jednym ruchem wyciągnąć kołek i próbować wbić go w przeciwnika. Który kołek? Wbity w Gabriela. Byś musiał przeskoczyć ich. Trochę tak ciężka operacja. To nie, to po prostu skupię się tylko na wyjęciu kołka. Z Gabriela? Z Gabriela. Okej. Twoja zręczność oraz... Nikita właściwie w tym momencie już średnio, on jest rozpalony walką. Kompulsja szumie w jego głowie, po prostu pulsując, po prostu skupiając się na destrukcji. Zręczność oraz atletyka twoja. Długa, krwawa walka 3 spokrewnionych, bardzo potężnych. Trzy sukcesy. I jest na tyle to dobre, żeby wyrwać kołek sam w sobie, natomiast wystawiasz się w pozycji do tego, by dostać cios po prostu z pięści w plecy. No, na szczęście Albus jest na tyle zamroczony, że nie jest to tak potężne. 1 punkt powierzchownych obrażeń.
I właśnie zapełniłem swój wskaźnik powierzchowny. Co się teraz dzieje? Teraz dostajesz od razu dotkliwe obrażenia. Dobrze. Czujesz, że będzie ciężko. Gabrielu, musisz się podnieść i uciec na tyle, żeby móc znowu wyprowadzać ciosy. Jakkolwiek by one nie były. Dobra, to próbuję po prostu jakoś się wygramolić i czy jestem w stanie ten kołek złapać po drodze, bo nie wiem, czy Nikita go trzyma, czy gdzieś po prostu upadł. Nikita go trzyma, on go wyjął. Jesteś bez kołka, masz tylko czekan w swojej ręce. Dobra, bo ja chcę teraz trochę opisać sytuację. Nikita stoi nade mną, ma jeden kołek, a gdzie jest ten drugi? Jest wbity nadal w... Tak, jest nadal wbity Nie, przepraszam, on go wyjął i wbił tobie. Drugi kołek zatem musi być na ziemi lub musi go mieć Nikita. Wiem. Na ziemi jest. Czyli jeden jest na ziemi, jeden ma Nikita. Tak. To czy mogę zgarnąć ten, który jest na ziemi? Okej, Odczołgując się? Spróbujmy, bo możesz się wystawić na... Cholera wie co jeszcze. Zręczność oraz... może być ukrycie w takim razie. Zręczność i ukrycie. Okej. Bo kratkiem starasz się tam podnieść to, żeby mieć to jako broń. Okej. Są 3 sukcesy. 3 sukcesy, udaje się. Definitywnie. Podnosisz kołek od razu i jesteś gotowy do działania. Tak, mogę już? Tak. No to w takim razie Po znowu prostu przeturlujesz się po ziemi, chwytasz ten drewniany osikowy kołek. Nie, metalowe to są. Metalowy kołek! I w to samo miejsce, co wbiłem poprzednio, chciałbym po prostu, wiesz, znowu. Jasne. Siła oraz twoja atletyka. To są 4 sukcesy, ale ja chciałbym przerzucić te 2 kości jeszcze. Okej. I to są 4, to jest 6 sukcesów. Yeah. Nikita, widzisz jak twój stwórca nagle kołek zaczyna mu wystawiać z piersi. Po prostu przebija się przez jego serce, przez jego kości, przez jego mięso. Widzisz jak wystaje, a on sparaliżowany pada na ziemię. Przeżyliście. Nie zastanawiając się, biorę mój czekan, jakby odwracam go i tak jak młotem po prostu chcę dobić ten kołek do tego. Dobijasz wręcz w piasek coraz bardziej. Nikita, czas się pastwić. Czas się pastwić! Za tego skurwiela. Wkładam palce i po prostu wbijam mu w oczy. Zaczynam gmerać po prostu tam tymi palcami. Rozszarpując cały czas z moją siłą, po prostu zaczynam rozszarpywać mu tą głowę, po prostu wyciągając, po prostu rozrywając coraz bardziej. Później wkładam, później biorę po prostu i nos, odrywam mu od twarzy. Po prostu daję upust, po prostu moje palce wchodzą tam, gdzie mogą. Rzuciłem 5 sukcesów. Kołek wystrzeliwuje nagle w pewnym momencie. Ledwo chodzący, ledwo żyjący wystawia rękę po twoją szyję. Lecę po ten kołek! Po moją szyję, łapię ją. Nie daje rady wręcz praktycznie się ruszać. Mogłeś mieć wszystko. Na tym polega problem. Ja mam wszystko. Pomyliłeś siłę z władzą. I skręcam ukarę. Trochę siły będzie do tego potrzeba. Może ci pomóc Gabriel w tym. Żeby mu oderwać głowę. Tak, czekanem mu pomogę. On nie niech to ciągnie... trzeba... A, dobra, okej. Nie ma problemu. Bierzecie za jego głowę i zaczynacie ją powoli skręcać. Trzask. I to wszystko. Moja kompulsja została zaspokojona. Nie, jeszcze będziesz chciał się nad nim pastwić. Jeszcze fajnie byłoby go pociąć jeszcze bardziej. Żałujesz, że nie masz tasaka.
Dobra, kurwa, spierdalamy. Następuje Nikita stoi teraz wyprostowany w tej tryskającej krwi. Oddycha mocno. Oddycha, w sensie... Widzisz, jak rozpada się w popiół twój stwórca. Jak powoli zostaje z niego piasek. Dobra, bierz łeb i spierdalamy stąd, zaraz się tu zrewi reszta. Ale jego ubranie nie zmienia się w pył, prawda? Nie. Wszystko, co miał, zgarniam. I znajduje się naszyjnik podobny do znaku Brudża, ale ma znacznie więcej kolcy i symboli dookoła. Chciałbym go wziąć w rękę. Gabriel, udało się. Proszę? Masz ogon. Jak pies. Dobra, Nikita, zawijamy się stąd, dawaj. Zbieram wszystkie jego ubrania. W sensie wszystko, co zostało z niego, ale ten proch, to ja po prostu nogami mieszam po prostu z ziemią, spluwam cały czas w to. Chciałbym wziąć kołek, który gdzieś tam leży. Ramek, jesteś tu? Ja bo właściwie zebrałbym jak najwięcej tego prochu też. Nie odpowiadam. Na zegarze godzina 23:26. Ja chciałbym wrócić się do Vana, zanim oni wszyscy tam do niego się wrócą. Ja chciałabym użyć umiejętności wyczucie niewidocznego i chciałabym zlokalizować Ramka. No, widzisz go, jak udaje, że nikt go nie widział i sobie idzie. Okej, idę za nim. Cały uwalony w tej krwi. Po prostu skiwam głową do Gabriela. Wracamy? Dobra, mówiłem, że cię zajebie, jak wyjdziemy stąd żywo, ale ci daruję to. Wracamy. Masz czarny ogon, taki z 70 centymetrów. Próbuję go jakoś wsadzić pod ten płaszcz, żeby jakoś nie wystawał. Trochę wystaje zawsze. Wracamy do Vana. Moja kompulsja została już zaspokojona, czy cały czas ma odczuł do przodu? Wracamy tacy cały uwaleni krwią. Do Vana. Gdzie była reszta? Gdzie był Gunnar? Gdzie byli... To tyle? Ten cholerstwo i ten stary dziad? Zawija mi się lepiej szybko stąd. Nie wiadomo, ile jeszcze tam wyjdzie. Masz rację. Masz jak największą rację. Ja właściwie wyglądam jak... Nomen. Jakbym już naprawdę za chwilę miałbym... Uderzenia we mnie miałyby łamać mi kości, otwierać rany. Wygląda naprawdę źle. Jak gówno. Jak gówno, totalnie. Jeszcze uwalane w krwią w gówno, ale szczerzące się od ucha do ucha gówno. My mamy ten łeb, nie? Ze sobą. Nie, mamy ten medalion. On się rozpadł w pył. Dobra, okej. Nie jestem pierwszej świeżości. Do samochodu. Do samochodu idziemy. Gdzie jedziecie? Do teatru. Dramatycznego. Nie.
Ramek kieruje się na Stadion Narodowy. I przez drogę wypowiada tylko 2 słowa. Gratulacje, dzieciaki. Ramek to najmilsze, co powiedziałeś w życiu. Ten medalion, jakby on jest na jakimś łańcuchu, Tak, jest na długim. to ja siedzę w takiej pozycji, że siedzę, taki jestem nachylony i po prostu ten medalion zwisa z moich rąk, które trzymam zaplecione. Śmierdzicie, przepraszam, złe słowo, jebiecie niesamowicie, ty i Gabriel. Ale takim odorem, No tak, Gabriel, przytuliłabym cię, ale zostawię to na potem. nie złamałem obietnicy jednak. Całe szczęście, bo bym cię wytargała za uszy. Możesz mnie targać za ogon i pokazuję, jak majta się. O, jesteś prawdziwym pieskiem. Nie komentuj, Wendy, proszę cię. Chcesz I kosteczkę? piszę 2 SMS-y. Pierwszy do Ali, że wracam, a drugi do Romusa, dobra, kurwa, jednak nie. zaczęło padać. Moi drodzy, jedziecie na Stadion Narodowy jako zwycięzcy. Nie przybyliście na tarczy, a z tarczą. A to się liczy. Ciekawe, kogo byście dali radę jeszcze pokonać. Takie pytania możemy sobie jeszcze zadać. Ja piszę tylko Mikiemu SMS-a. Żyjemy. Moi drodzy, jedziecie na parking. Nie wierzę. To wydaje się gorsze od moich wizji, przysięgam wam. W czym jest gorszy? Gdzie my w ogóle teraz? Bo tak nierealne. Cieszę się, że żyjecie. Naprawdę się cieszę. Nie przytulę was, bo śmierdzicie, ale naprawdę się Ja cieszę. też się cieszę, chociaż płaszcz będzie do wyjebania. Jesteśmy w najlepszej możliwej przyszłości względem przeszłości, która Miejmy była. nadzieję. To teraz najłatwiejsza część. No właśnie, gdzie my teraz jedziemy? Właśnie miało być w teatrze dramatycznym. Ramek? No, miała mała zmiana planów. Idziemy na Stadion Narodowy. Czyli tam się spotykamy. Zgadza się. O, neutralny grunt. Tam podacie swoje argumenty i przedstawicie swoje wizerunki historii. Dojechaliście. Parkujesz. Wychodzisz też, czy zamierzasz zostać i porzucić tę imprezę? Czy nie chcesz jej przegapić? Nie chcę je przegapić. Okej. Zatem wychodzicie w 4. Widzicie paru innych spokrewnionych zbierających się tutaj. Ja jak Ale- już będziemy pewni, że będziemy gdzieś w takiej strefie bezpiecznej, to chciałbym zrzucić gdzieś ten płaszcz. Już tam palczeć z tym ogonem, po prostu żeby go nie widzieli śmiertelnicy. Się rozglądam, czy nie ma jakichś znajomych twarzy. Wiele jest nieznajomych, muszę przyznać. Widzisz na pewno żółtego smoka. To nie ulega wątpliwości. Widzisz również z oddali koło żółtego smoka jest Aureliusz. Rozmawiają ze sobą. Dosyć luźno. Ja się rozglądam za syreną. Jeśli bym zobaczył, no to było... Proszę cię o po prostu spryt oraz spostrzegawczość. Też chciałbym się rozejrzeć za... Może Dunar tu będzie. To jest... No, to będzie 1 sukces. Nie masz pojęcia. Dunara tutaj nie widać, absolutnie. Okej, dobra. Dunar, z tego co wiesz, nie jest
głową klanową dla anarchów. Jest nią kto inny. Wchodzicie do Stadionu Narodowego. Nie idziecie na trybuny, nie idziecie na tą otwartą przestrzeń, nie. Wy wybieracie jakąś bardzo pokrętną drogę prowadzącą przez tunele. W końcu wchodzicie do sporej sali, ale nie tak ogromnej, jaką była przestrzeń. Jak byliście w teatrze dramatycznym, widać w środku fotele różne oraz małą scenę z całkiem sporym ekranem. Widzicie marszałka, Cyrenę. Czekajcie, sprawdzę, kogo znacie przede wszystkim. Tu na pewno jest to Aureliusz. Aureliusz Piłsudski. Ktoś ewidentnie, prawdopodobnie streamer, ale nie znacie go. Szef też się pokazał, ale nie personalnie, tylko na telewizorku. Pojawił się również Lukrecjusz. I na to wygląda, że możliwe, że Sowa. Tak samo parę twarzy, których absolutnie nie znacie. Natomiast z anarchów, tak jak wspominałem, jest Cyrena, jest Mieczysław, Husar, no, Żółty Smok i tyle w sumie, co z tych, co znacie. Jakaś stara kobieta, bardzo pomarszczona, wygląda dosyć cygańsko. Cyrena oraz Piłsudski wychodzą na podest. Reszta zajmuje spokojnie swoje miejsca. Stoicie na razie na końcu pomieszczenia, zanim się zaczynają trybuny. Onieśmiela aura osób, które tu są. Jednak są tylko te osoby, które wymieniłeś. Nie ma jakichś po prostu spokrewnionych. Są jeszcze paru spokrewnionych, których po prostu absolutnie nie znacie, ale o nich nie będzie teraz. Światło to jest przygaszone. Pomieszczenie jest bardzo nowoczesne. Światło zamienia się na żółtawy kolor. Następuje cisza. Ludzie przestają się krzątać, robić inne rzeczy. Moi drodzy, spokrewnieni, zebraliśmy się tutaj, ponieważ jak profesor Szyfr dał nam wszystkim znać, sprawy inkwizycji zaczęły przybierać tempo. Mamy dowody świadczące o tym, że jesteśmy w czasie wielkiego zagrożenia. Cyrena przejmuje głos. Udało nam się również wyjawić, kto był kretem pośród naszych sekt. Każdy z zaciekawieniem się przygląda, słucha uważnie. Osobami odpowiedzialnymi za zdradę jest Utopek z Nosferatu i Gunnar z Anarchów. Właśnie ta dwójka sprzedawała informacje na temat naszych domostw, naszych miejsc zgromadzeń, dlatego tak niestandardowo spotkaliśmy się tutaj. Zgadza się. Zatem na tą dwójkę zostaną rozpoczęte krwawe łowy. Wszelkie informacje na ich temat będą obustronne, nie będzie zatajana, więc na obecną chwilę jesteśmy w trakcie tymczasowego sojuszu ku wspólnemu celowi. Pragnę Państwu powiedzieć, że ostatnie plotki na temat klanu La Sombry okazały się nieprawdziwe. Dlatego chciałbym zachować klan La Sombre w Camarilla.
Liczę na wzajemny szacunek i brak pomówień. Tak samo z mojej strony osoby, które są z różnych klanów, z niewiadomego jakiego powodu, chcą dołączyć do anarchów, mają do tego prawo. Niezależnie z jakiego klanu wasi potomkowie by nie byli, mają u nas miejsce. Parę osób pod nosem. Co to za reklama? Co robicie? Na razie słuchamy. Ja sądzę, że najmniej mam wspólnego z tym wszystkim, więc jak na razie patrzę na Wendy i Nikitę, czy coś robią. Ja na razie również słucham. Trochę czekam, aż zostaniemy w pewnym sensie wywołani. Mhm. Ja chciałbym skontaktować się z szefem i powiadomić go, jak wygląda sprawa, że Wendy, Nikita i Gabriel przeżyli. Wysłał uśmiechniętą buzię. Rozumiem. Nigdy nie wysyłałem emotikon. Chciałabym również powiedzieć coś na temat Nikity Tarkowskiego. Jak zapewne plotka się rozprzestrzeniła, Nikita Tarkowski ma swoją krew od sabatu. Nastąpiło duże poruszenie w sali. Wstaję. Stałeś cały czas. Ja chciałabym zobaczyć, jak Aureliusz na to zareagował. Ciężko dostrzec. Możesz spróbować kością, jeżeli chcesz. Nie trzeba. Ja chciałbym zobaczyć, czy osoby, które stoją koło nas nie są nastawieni teraz przeciwko nam. Nikt nie stoi koło was. Wszyscy spokrewnieni siedzą. Okay. To ja, Nikita Tarkowski. Złożyliśmy dzisiaj wizytę mojemu stwórcy. Ludzie spokrewnieni patrzą w twoją kierunku. Podnoszę do góry medalion. A cóż to za przerywanie? Zbliż się. Podchodzę. Mhm. Wszyscy spokrewnieni na ciebie patrzą. Ich wzrok, niczym reflektory na drodze, a ty, jak ten jelonek stojący po środku. Zaraz może dojść do zdarzenia. Kto wie, może ktoś myślą nawet jest w stanie zamienić się w popiół. A cóż to za dowód? Daję mu ten medalion. Nie bierze od ciebie. Po prostu pokazuję tak na ręce. To było na jego szyi. Obrócił się w pył, jak kręci się mu kark. Widać, że jesteście po walce. Nikito, proszę, wejdź tutaj na scenę. Chodzę. Przemów teraz. Któż jest w stanie poświadczyć, iż odbyła się taka walka? To ja podnoszę rękę, jak tam gdzieś z tyłu. No, ja brałem w niej udział, więc jestem w stanie poświadczyć. Zbliż się. Tu podchodzę. Nie wchodzę na scenę, bo nie wiem, czy chcą, czy nie. Jak na razie stoję Stoisz poniżej sceny, no. Gabriel Rzepecki. Głos z monitora odzywa się. Kurwa Nikita, dojadę cię za to. Oszukałeś mnie. Profesorze Szywsze, rozumiem twoje emocje, natomiast pozostańmy spokojni. Miałeś jedną szansę. Nie zapomnę ci tego. Bez uniesień, proszę. Zachowuję milczenie. To Opowiedz pozostałym wyższym spokrewnionym, czym jest rzecz. zostałem spokrewniony przez
brudże pochodzącego z sabatu. Zostawił mnie po przemianie i nie wiedziałem, jakie jarzmo na sobie niosę. Nieświadomy wkroczyłem wśród spokrewnionych, nosząc piętno, którego nie zdawałem sobie sprawy. A kiedy dałem sobie sprawę, przeraziło mnie. Postanowiłem zmazać swoje piętno, na które stoi nade mną, zabijając osobę, która mnie przeklnęła w ten sposób. Wyruszyłem dzisiaj, żeby zdążyć przed spotkaniem i razem z Gabrielem zabiliśmy najpierw straszliwą bestię złożoną z ciał, walącą wszędzie płynem o obrzydliwym zapachu, o kilkunastu twarzach. A potem zabiliśmy mojego stwórcę. Wiem, że to był mój stwórca, ponieważ czułem to. Czułem to jak igła kompasu, która wskazuje zawsze północ. Nikito, czy mogę zobaczyć medalion? Daję mi medalion. Podaję ten medalion mężczyźnie z zaplecioną brodą, z zaplecionymi włosami w kucyk, starszy, w okularach grubych, z paroma takimi trzalikami, ogląda, potakuje. Zgadzałoby się to. Zatem uważasz, Nikito, że jest to wystarczający akt, by dowieść tego, iż nie zamierzasz działać na szkodę spokrewnionych teraz i nigdy. Nie tylko nie zamierzam działać na szkodę, ale i działać dla pokrewnionych. Na ich korzyść. Ramek, chodź tu. Idę sobie i podchodzę. Paru toreadorów stara się nie patrzeć na twoje oblicze. Toreadorzy nie lubią Nosferatu. Uważają ich za ohydnych. Jesteś w tym wszystkim neutralny, więc powiedz, co się wydarzyło. Ci bohaterowie przybyli na plac budowy. Bohaterowie! Bohaterowie! Przybyli na plac budowy, na którym miał znajdywać się osoba, która zamieniła Nikitę, pokrewnionego. Znajdowało się na nim jakieś dziwne monstrum, które pokonali, po czym zjawiła się też osoba, która była właśnie poszukiwana przez nich. Jest prawdą, że ją pokonali, obróciła się w proch, widziałem to na własne oczy. Rozumiem. Zatem Nikito Tarkowski. Społeczeństwo spokrewnionych będzie przyglądać ci się uważnie. Jakiekolwiek konszachty za batem są zakazane pod groźbą egzekucji. Tyczy to się nowych i starych. Tych, którzy mają wspólną historię, ponieważ przez wieki nasze społeczeństwa się przeplatały, jak i nasze sekty. Jesteście uczestnikami, którzy odkryli zagrożenie czyhające na nas. Czy ktoś jeszcze z was brał w tym udział? Byłam to ja. Schodzisz, czy zostajesz w miejscu, w którym stoisz? Na razie zostaję w miejscu. Zbliż się, dziewko. Podchodzę. Zajmiemy miejsca i opowiedzcie nam, co wszystko wiecie. Dokumenty są rozprzestrzenione, natomiast chcę usłyszeć waszych słów. Bez skrótów, szczegółowo.
Skinam głową do Nikity, aby mógł mówić. Wszystko zaczęło się od tego, jak razem z Ramkiem wyruszyliśmy na wykonanie przysługi. Mieliśmy odzyskać 2 telefony. W ramach dodatkowej przysługi mieliśmy zdobyć parę raportów dla Ramka. Telefony znaleźliśmy. Jeden telefon, nie pamiętam dokładnie który, znaleźliśmy na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki. Czy to się zgadza, Ramku? Zgadza się. Tak, był to jeden z telefonów, który potwierdzał zdradę jednego z sekty. Nie jestem świadom, który to był telefon. Później patrzę na Wendy. Jak pojechaliśmy... Proszę, kontynuuj. Mógłbym sobie przypomnieć, jak nazywało to drugie miejsce. Później, w drugim miejscu, do którego przyjechaliśmy, po przeszukaniu znaleźliśmy coś, co widzieliśmy, że od razu wiedzieliśmy, że jest ważne. Znaleźliśmy teczkę z projektu zwanego Srebrny Deszcz. Operacja Deszcz Srebra. Operacja Deszcz Srebra. W środku znajdowały się przeróżne raporty dotyczących różnych spokrewnionych z 2 stron Wisły. Jakich spokrewnionych? Był tam m.in. Nikita Tarkowski, Mikołaj von Eikendorf, Witali Moros. Ktoś się podśmiał na Mikołaja. Zuzanna Myśliwska. I było tam wymienione imię moje oraz Gabriela, natomiast było podpisane, że nie mają na nas żadnych dowodów. Jesteśmy podejrzani ze względu na to, że kręciliśmy się wokół Nikity i to wszystko. Kiwam głową na potwierdzenie tej informacji. Było tam również parę osób, których twarzy nie znałam i nie jestem w stanie sobie teraz tego przypomnieć, ale był tam również adres Osowskiej 88, czyli Jamy Zła. W której urzędował jeden z zdrajców. Po poinformowaniu o naszych znaleziskach Warto jeszcze wspomnieć, że osoba podpisująca główną dokumentację posługiwała się pseudonimem Święty Jerzy. Tak, to też prawda. Ktoś tam z trybunów. To jak ten, który zabił smoka. Po poinformowaniu przełożonego Ramka w pośpiechu opuściliśmy budynek, zabierając ze sobą tylko dokumentację. Warto jeszcze dopomnieć, że oba telefony, których szukaliśmy, to były telefony od prawdopodobnie Camarilli, które były pośród śmiertelników. Wśród anarchistów, tych, którzy panuje ewidentne zmieszanie na tą informację. Nie podoba im się to. Spokój! Nie będziemy dzisiaj dzielić się na sekty. W imię porozumienia pomiędzy obiema stronami trzeba odejść od wszystkich podziałów, bo jedyny podział na obecną chwilę to jest my przeciwko Sabatowi oraz Inkwizycji. Czy wszyscy to rozumieją? Kiwam głową. Kiwało dużo osób. Również Niektórzy mniej energicznie, Kiwam. niektórzy bardziej, niektórzy w ogóle. Te informacje się zgadzają. Mówicie prawdę. Dobrze. Myślę, że ta część jest za nami. Czy młodzi spokrewnieni mają coś do powiedzenia? Jestem pełen podziwu wobec idei, która spowodowała to zgromadzenie. Idei podniosłej, która zdaje się
marzeniem, rzeczą zbyt ulotną, żeby złapać ją w rękę i zrealizować. Jednak wy, drodzy przywódcy, kiwam głową, zadaliście kłam temu stwierdzeniu. To dzięki wam mosty współpracy rozciągają się pomiędzy rozpadliną różnic sektowych, które wydały się nieprzebyte. Okazuje się, że nie ma rzeczy nieprzebytych, jeśli pragnie się czegoś. Jesteśmy tu razem, bo zapragnęliśmy właśnie tego czegoś. Świata, gdzie spokrewnieni istnieją. To niesamowicie budujące, że w imię tego celu spokrewnieni o zupełnie innych poglądach usiedli razem w celu stworzenia takiego świata, gdzie ich cele mogą się urzeczywistnić. Bo niezależnie od tego, czy jesteś z Camarilla, czy z anarchistów, czy jest się niezrzeszonym, twoje cele się nie urzeczywistnią, jeśli inkwizycja utopi nas wszystkich pod srebrnym deszczem. Wspólnie stoimy przed wyzwaniem, na którym jesteśmy już w lepszej pozycji niż nasi wrogowie. Wiemy, co oni wiedzą i możemy to wykorzystać. Możemy się tylko domyślać, jaką ilość zasobów inkwizycji zmarnowaliśmy, dowiadując się, że dysponują tą wiedzą. Teraz możemy planować nowe kroki, które wykorzystamy jako nasze przewagi. Kroki, które poprowadzą nas do przyszłości, o której my zdecydujemy. Wymaszmy sobie tę przyszłość. Wymaszmy sobie tą przyszłość, a jestem pewien, że ją osiągniemy. Bo ta przyszłość jest nasza. Ta przyszłość jest przemyślana. Bo ta przyszłość jest zwycięska. Że ty, Nikito, nie jesteś Ventru, to jest zagadkowe. Odezwał się Aureliusz. Ja dążę tylko za ideą. Dobrze. Młodzi, resztę zostawcie nam. Dziękuję, że pokazaliście się. A ja dziękuję, Nikito, że dotrzymałeś słowa. A teraz umyjcie się, odpocznijcie. Skinam się lekko i idę tam do tyłu poczekać na Wendy i na Nikitę. Jako nowy spokrewniony chciałbym ogłosić wszem wobec, że jeśli sekta anarchistów zechce mnie przyjąć, to chciałbym do nich dołączyć. Ja również chciałabym przysiąc twoją lojalność anarchistom. A jednak nie Ventru. Nasza rozmowa odbędzie się następnej nocy zatem. Wielu osób to poruszyło. Parę osób było rozczarowanych. Wychodzicie. Opuszczacie. Pomieszczenie pełne tylu potężnych umysłów. Ramek, a ty? Czy ja mógłbym użyć niewidzialnego przejścia i podsłuchać ich? Więc chciałbym tak zrobić. Sprawdzę, czy mój głód się zwiększa. Zwiększa się. Tak jak wspomniałem, chciałbym ich podsłuchać, o czym będą rozmawiać. Jak już wychodzimy, chciałabym odejść trochę na bok i mimo, że nie potrzebuję, chciałabym wziąć głęboki wydech świeżego powietrza. Świeże jak na Warszawę, ale zawsze. Te neony tego stadionu rozchodzą na Wisłę, na okolice. Jest tu bardzo jasno. Niczym ćma, która wpadła do lampy. Jak już tam dołączę do nich na zewnątrz, czy tam gdzieś z boku, to co robimy? Gabriel, masz za dużo do stracenia. Uważam, że powinieneś wyjechać. Z kraju, najlepiej.
Tak. Nie wiem, czy słyszałaś to, co mówiłem w domu, ale tak. Rozumiem, że Nikita jest z nami. To tak się odwraca, żeby jakby obydwu ich mieć przed sobą. Podjąłem decyzję, że was opuszczam. Mimo wszystko myślałem, że może być to przez śmierć, ale wyjeżdżam. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem jak daleko i na jak długo, ale zapewne na zawsze. Przynajmniej z Warszawy. Rozumiem twoją decyzję. Gabriel, wiedz, że zawdzięczam ci życie, tak dosłownie. Więc jeśli czegokolwiek potrzebujesz czymkolwiek mogę ci pomóc, to natychmiast wali się, nawet nie zastanawiaj. Jakbyś nie był zadłużony, to może coś bym potrzebował. Także Wendy niestety, ale zła mi obietnica. Jesteś z niej zwolniony. Uśmiecham się lekko. Nikita, opiekuj się tą wariatką, a ty, Wendy, opiekuj się jeszcze tym większym wariatem. Postaram się. Ale niczego nie obiecuję. Wyciągam rękę do Gabriela. No też mocno go ściskam. Trzymaj się. Znam was niewiele, ale jednak traktuję was jak rodzinę. Jeśli będziecie coś potrzebowali, czy chcieli po prostu porozmawiać, to piszcie. W kontakcie. W kontakcie. Tak. Wszystkie rzeczy, które mogą być wam potrzebne, zostawię wam pod moim domem. Koło drzwi, jak już wyjedziemy. Jutro tak naprawdę je tam znajdziecie. I będzie tam wszystko, co jakkolwiek mnie wiązało z tym miejscem. Parę kluczy, rzeczy. Mi się już raczej nie przydadzą. Masz w sumie klucze od garażu? Mam. Teraz? Mam. Dasz mi je? Okej, wyciągam i daję jej. Dzięki. Wszystko, co jest w nim, także jest wasze. Możecie zrobić z tym cokolwiek chcecie. Jedyne rzeczy, które zabieram ze sobą, to jest jeden mój motor. Z drugim zrobicie, co chcecie. Może zrobię prawko. Od razu mówię, zostawiam ten gorszy. Nie spodziewałem się zupełnie czegoś innego. Zostaw też jakieś zdjęcie. Gdzie te zdjęcia, które robiłeś? Tak, też zostają. Mówię, zostaje wszystko. To, co jest w lodówce i wszystko, co jest w garażu. No po prostu dostaniecie wszystko, co z tym miejscem mnie łączyło. Gdybyście się dowiedzieli cokolwiek o Oliwii, możecie napisać. Okej. I Wendy, zapal czasem świeczkę na grobie Leona. Zapala. Musiałem ich tak oboje tego objąć. Wzajemnie. Przytulam, ale staram się tak trochę oddychać. Tak, Wendy, wiem, że śmierdzę. Patrz na ogon, patrz na ogon. Boję śmierdzić ogon. Ale szczęście, że Toreadorzy wytrzymali. Jak patrzyliście na Ramka, to dopiero na nas wyrobili. Jak już ich puszczam tak lekko. I tu się kończy
Nasza wspólna przygoda. Nie wiem, gdzie wyruszę. Wyślę wam może kartkę. Zerwij więzy z tym miejscem. Stań się prawdziwie wolny. Jak Romus. Co zrobisz z domem? Sprzedam. Za coś trzeba będzie żyć. Okej. Jeśli chodzi o garaż, jest do twojej dyspozycji. Tylko będziesz musiał go opłacać. Wiesz co, nie chcę. Okej? Co jeśli zabierzecie stamtąd rzeczy, ja nie będę go opłacał, więc po prostu ktoś go zajmie. Tak zrobimy. Dobrze. Nie wiedziałem, nie myślałem nigdy, że to powiem, ale z jednej rzeczy cieszę się, że stałem się tym pieprzonym spokrewnionym. Przynajmniej was poznałem. Wszystko do czegoś prowadzi. Żegnajcie. Żegnaj, Gabrielu. I odchodzę na najbliższy przystanek. Żegnaj, Gabrielu Rzepecki z klanu Gangrel. Niech droga różną ci będzie i spokój odnajdziesz. Moi drodzy, zakończyliśmy 16 rozdział na Ostrzu Noża. Całe szczęście, że to ostrze nie zostało wycelowane w was, tylko w twórcę Nikity. Wolność, którą odczuwa Nikita, musi być teraz niepojęta. Jego stwórca mu nie zagraża. Wendy pomogła tym wszystkim. Pożegnała się bardzo mocno z najważniejszymi dla niej osobami. Na próżno, na szczęście. Na próżno. Czasem ta noc spokrewnionych potrafi mieć pozytywny efekt. Tak było tym razem. Ale z drugiej strony żegnamy postać Radka, czyli Gabriela Rzepeckiego. Kto wie, na kim następnej nocy mógłby się pojawić. Zbliża się wiele rzeczy, ale mamy nadzieję, że łatwiejszych. Kto pojawi się następnej nocy? Jaki klan? Jakie osoby? Nie wiem, ale wiem jedno, że możemy dowiedzieć się tego Na kolejnej sesji! Do następnej sesji! Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie Dziękujemy bardzo. i witamy w Anarchach. Już oficjalnie. Strona rzeki wybrana. Rzeka nas nie pochłonęła. Oj tak. Zatem dobry wieczór.